Przed nami ostatni dzień przed wyjazdem do Londynu. A teraz chwilka przerwy, przyszliśmy sobie do parku porobić foty. Dzisiaj robimy takie foty na zasadzie kolory. Ja lubię to takie ćwiczenie fotograficzne, w sensie mieć akcent w ubiorze i szukać tego koloru w przestrzeni, bo wtedy zdajesz sobie sprawę w ogóle, jak człowiek ma wybiórczą percepcję bardzo, bo jak nagle szukasz żółtego, to okazuje się, że ten żółty jest w krajobrazie miejskim wszędzie, ale sobie nawet nie zdajesz z tego sprawy. No idziemy i patrzcie, jaki budynek znaleźliśmy. No i co? Znaleźliśmy żółty budynek. Ja tam mieszkam. Ludzie ubrani na żółto tam mają przydział mieszkań. To jest miejsce, które już niektórzy z was dobrze znają. Więzienie dla rowerów. No i nie ma mojego roweru. To oznacza drugi raz w historii vloga okradli mi rower. Ale mi smutno, lubiłem ten rower, no. Nie był jakiś tam szczególnie cenny czy coś, ale no smutno. Jeśli ktoś z was go wziął, to wstydźcie się, bo jest mi przykro. Już nie będę teraz kupować nowego roweru przed wyjazdem, ale ja chyba będę na zakupie roweru, więc jak ktoś ma jakieś rady, w sumie pojeździłbym więcej na rowerze, tak żeby można było takie trasy długie robić. Jak ktoś ma jakieś porady, jaki rower będzie dla mnie dobry, bo ja kompletnie się nie znam na tym, nie? To piszcie. Myślę, że przeczulona część z was sobie myśli, och Krzysztof, kombinujesz, pewnie jakaś ustawka z jakąś marką, że podstawią ci potem rower i będzie, że ten... No nie, znaczy jestem z was dumny, że tak kombinujecie. Dobrze was wytrenowałem, ale nie tym razem. Co? Ja najbardziej lubię ten czas w naszym biurze. Jakie światło wskazuje? Wtedy można mieć taką artystyczną siateczkę na twarzy. No i jak to trzeba okazję chwytać w lot? Już słońce zaszło i już nie ma fajnego efektu. Już jak pajac na podłodze. Już trzeba wstać. Robię małe porządki w biurze. Pomontowałem dzisiaj Zapytaj Beczkę, więc niedługo będzie beczka. Popracowałem, napisałem scenariusz do jednego filmu, zrobiłem jeszcze jakieś tam rzeczy. Pracowity dzień ogólnie. Dzisiaj nie biegam, bo dzisiaj regeneracja. Zmienia się z tygodnia na tydzień. Tutaj ostatni raz przechodziłem jakiś czas temu kompletnie inaczej. Inny był, teraz idziemy po takim przejściu, nie? Nad skrzyżowaniem. To inny układ tego był w ogóle ostatni raz, jak tędy szedłem. Cały ten overpass jest przebudowany na nowo, bo tutaj cały czas roboty drogowe trwają. Ja w ogóle jestem typem osoby, która jak widzi, że coś jest nowego zbudowane, to bardziej mi jest smutno niż się cieszę. W sensie nigdy tak nie mam, że o, ale fajny nowy budynek, tylko zawsze tak szkoda, że już nie ma tego, który był wcześniej taki obdarty i stary. Nie wiem, takie Tokio sprzed tam iluś lat brzmi jak dziad, ale no było takie inne trochę, nie? No na pewno było inne. Shibuya dla mnie kiedyś nie była aż tak wielka, jak jest chyba teraz. Jak będziecie w Tokio, spróbujcie sobie. To jest tu, to
to nie jest japońskie jedzenie, ale jest taka restauracja, że wszystko tu jest dobre. No w sensie jak jest restauracja na bardzo dobrym poziomie, to nawet jak zamówisz pomidora, to będzie zajebisty pomidor. Takie miejsca są najlepsze. Teraz pozostaje się spakować. Znowu w drodze, no. Stanąłem w ogóle przed ciekawym wyborem teraz, bo czy wziąć ze sobą Lumixa GH5 czy GH5S. Ten GH5 ma stabilizację obrazu, ten ma lepszy lowlight. Wybór padł na GH5. Jest aparat o $1000 tańszy niż ten, a według mnie lepszy. Znaczy do vlogowania lepszy. Tym samym powracamy do takiego setupu olimpijskiego. Takim sprzętem, jakim będę kręcić teraz, kręciliśmy Igrzyska Olimpijskie. Moja ukochana 50 Olympusa, 17,5 mm Voigtlandera. No i oczywiście faworyt wszystkich, czyli 100-400 Leica. No dobrze, nawet się chyba sprawnie spakowałem. Jest spoko. Oczywiście jak to u mnie, pakowanko nie jest proste, bo pakuje się do 3 różnych krajów o dość różnych klimatach. Się w pociągu Nex z Shibui. To nie jest prawda. Nie zawsze nim jadę, ale często. No. Check-in zrobiony. Niezmiennie, nieważne ile się nalatam po świecie, to jest ten moment, w którym dopiero ciśnienie mi schodzi. Policzyłem, że to już będzie mój 10. lot samolotem w tym roku, a bodajże 5. czy 6. lot transkontynentalny, więc dużo mil lotniczych. A propos w ogóle tych wszystkich programów mil lotniczych, wyobraźcie sobie, że ja cały czas nie jestem frequent flyerem, nie mam tego statusu, a latam w miarę konsekwentnie jedną siecią, więc to jest wszystko scam. To lotnisko Narita przypomina mi uczucie smutku, które towarzyszyło mi za każdym razem, jak tędy przechodziłem, zanim mieszkałem w Japonii. Zawsze opuszczając Japonię byłem tak strasznie smutny. Było mi tak przykro. I tak patrzyłem na te sklepy tutaj i na te restauracje, żeby jeszcze zjeść coś japońskiego, jeszcze coś kupić, jakieś pismo, chociaż żebym tak ten kawałek tej Japonii jeszcze sobie zawłaszczył i wziął ze sobą do domu. Przyjemnie jest po kilku latach mieć świadomość, że jakoś tę Japonię zdobyłem dla samego siebie. No dobra, doleciałem do Kopenhagi, póki co jeszcze przesiadka z Kopenhagi do Londynu. Nie jestem jeszcze na etapie życia i kariery, żeby latać biznes klasą, ale jestem już na etapie, w którym staram się latać te długie loty tą podwyższoną klasą ekonomiczną, ekonomii premium. Różnica jest niesamowita, po 10 godzinach czuję się taki rzeźki. Lotnisko w Kopenhadze jest bardzo przyjemne. Dużo zdrowego jedzenia tu mają. Tutaj sałatkę paleo z salmonem i skir, czyli ten zajebisty taki islandzki jogurcik. Lądowałem w Londynie 3. raz w ciągu 4 miesięcy, coś takiego. Więc już nawet pamiętam tutaj, jak się idzie. Nigdy nic sobie nie pozwiedzam tego Londynu. Zawsze jak tu jestem, to w jakimś konkretnym celu i w dość dużym biegu. No, jak żeśmy kręcili Czarne lusterko, to przecież w ogóle nie było czasu nawet do toalety iść się załatwić. Tak dużo pracy było. Myślicie, że żartuję? W sumie żartuję.
W pociągach w Londynie jest głośniej niż w tokijskich na pewno. No bardzo ładnie tutaj, bardzo ładnie trafiłem, ale się trochę zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. Szukam Piccadilly, a... Upgrade pokoju dostałem jak zawsze, jako platynowy członek. 16 godzin podróży i spoko, ale mam zadanie do wykonania i jest jeszcze godzina światła dziennego. No w sensie biegać idę, nie? Możliwe, że chcecie mnie zapytać, Krzysztof, skąd bierzesz tyle energii, że bezpośrednio z podróży idziesz biegać? Otóż nie chce mi się ale no muszę, nie? Bo po to przyleciałem tutaj. Treningi to jest w ogóle mega dobry sposób na jetlaga. Trudno mi wytłumaczyć jak to działa, bo to działa w obie strony. Albo ci dodaje energię, albo odejmuje energię. Jak sobie poćwiczysz, to możesz dowolnie interpretować ten stan zmęczenia. Albo jesteś napompowany, albo nie. I potem łatwiej jest osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Czy to jest pójść spać wcześniej, czy zostać nie spać dłużej. Bez sensu to jest, co mówię, ale to działa, zaufajcie mi. Najlepiej jest właśnie tak jak ja dzisiaj, zrobić sobie trening po podróży, jeszcze przed jakby nocą, przed położeniem się spać. I wtedy, no jest lepiej. I jestem z siebie dumny, bo przy całym tu, Krzysztof, podróżnik, zwiedza świat, nigdy nie pamiętam wziąć przejściówki do prądu odpowiedniej, a tu, patrzcie, mam, ciach. I... ciach. Zabawna sprawa w ogóle. Jest na Facebooku ta grupa Patroni Gąciarza i tam parę dni temu napisałem, że potrzebuję przysługi od kogoś, kto mieszka w Londynie, że jeśli jest jakiś patron w Londynie, to potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł szybko kupić parę itemów, bo prawdopodobnie nie będę miał czasu ich znaleźć i że się odwdzięczę kawą. No i zgłosiła się Justyna, która teraz przyszła z moimi itemami. Długo nie spałem w sumie. Justyna przywiozła mi niezbędne rzeczy. Bardzo dziękuję. Najbardziej niezbędne. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Pozdrawiamy tą. Pozdro dla grupy patronów. Pozdrawiamy Londyn. I ludzi z Londynu, no. I ludzi z Londynu, może, tak. może zrobimy jakiś patronowy meetup. Znaczy ja zrobię, w sensie już tak mówię. ja zrobię mówię na o siebie. nas jako już taki, wiesz, zespół w ogóle. Zespół Londyn. Bardzo dziękuję Justyna za pomoc. Bardzo mi to wszystko pomaga. Najważniejszym itemem z tej mojej kolekcji jest melatonina, która w zależności od kraju jest albo ogólnodostępna w każdym sklepie spożywczym, jak na przykład w Stanach, albo w ogóle niedostępna i tylko na receptę, tak jak na przykład w UK. Więc melatonina, oj, wspaniale. Ocet jabłkowy, miód, cytryny. Mega. To dobranoc. Mam wrażenie, że już od paru godzin gadam bez sensu. Ten dzień trwał 2 dni.